Silnik stygnie tylko na chwilę. Przed nami wyspa, która nie daje się poznać z okna hotelu. Madera, kręte drogi zawieszone nad oceanem, mgła uciekająca z gór i słońce, które potrafi zaskoczyć na każdym zakręcie. Ten film to nie lista atrakcji, to droga. Rytm asfaltu, zapach eukaliptusa i chwile, kiedy trzeba się zatrzymać, bo widok odbiera oddech. Jeśli chcesz zobaczyć Maderę taką, jaką poznaje się tylko na dwóch kołach, zapnij kask, wrzuć bieg i jedź z nami. To będzie spokojna jazda, ale daleko od zwyczajnej. No i jak co rano, uzbrajanie się i motocykla. Jak widzieliście, wypożyczenie, sama procedura przeszła sprawnie. Natomiast, jak słyszeliście również, człowiek z wypożyczalni sugerował przykręcanie i odkręcanie uchwytów telefonicznych na noc i zabieranie do hotelu, gdyż to może ewentualnie zniknąć w nocy. Zdjęcia warto porobić przy wypożyczeniu, bo żeby nie było potem niedomówień, że coś uszkodziliście w czasie, kiedy używaliście ich motocykla. A teraz lecimy do Santany. Nie wszystkie miejsca da się zwiedzać w pośpiechu. Są takie, które trzeba przejechać. Madera wita zakrętami ostrymi jak brzytwa, ciszą gór i szumem oceanu gdzieś daleko pod kołami. Motocykl staje się tu przewodnikiem, a droga opowieścią o wolności, skupieniu i chwilach, które zostają w głowie na długo po zgaszeniu silnika. Jeśli ciekawi Cię wyspa widziana z perspektywy asfaltu, chmur i niekończącej się linii horyzontu, zostań z nami. Przydrożnych wędzarni na Maderze doliczyłem się kilkanaście. Oprócz podstawowej ich funkcji wynikającej z nazwy, służą również dymieniu dymem na okoliczne tereny. W letnim, wilgotnym klimacie chronią przed insektami. Jesteśmy gotowi do jazdy. Nie zawsze się umorduje. Dobra, rozpoczynaj nawigować. Chińskie rękawiczki. No okej, moi drodzy. Lecimy na ostatnią naszą przejażdżkę na Maderze. Lecimy na wszystkich kamerach dostępnych mi tutaj, żeby nic nam nie umknęło. Jedziemy do pomnika Chrystusa Króla. Tegoż samego, który jest w Rio de Janeiro w Brazylii. Tego, który jest w Lizbonie w Portugalii. I tego, który jest nieopodal Funchal na Maderze. I ten jest najstarszym rzekomo pomnikiem Chrystusa Króla.
Ajajajajaj. Ale ja chciałem. Chociaż do St. Vincent ja wiem, jak dojechać. Będzie wyprzedzanie samochodów. Pogoda nam sprzyja. Prognozy mówiły dzisiaj, że będzie, że może popadać, a to się nie zanosi, przynajmniej na razie. W takim terenie to często może się to zmienić z godziny na godzinę. Tu mamy stację. Tu mamy stację, a ja jeszcze muszę sprawdzić, czy chodzi mikrofon. Chodzi, słychać, ok. Dobra, no chyba nawet silnik słychać. A jak chodzi, to znaczy, że jest dobrze. To jest dobrze! Więc jedziemy dalej. Z tym nagrywaniem to taka zabawa właśnie. Chcesz, żeby wyszło, a czasem nie wychodzi. Czy ja tu już nie byłem? Chyba nie. 1,43, 1,50. 10 eurocentów taniej niż wczoraj tam na autostradzie. No właśnie, miało być dzisiaj o Hondzie NX500. Kiedy wsiadasz na Hondę NX500, czujesz lekkość, którą trudno opisać. To jak wtargnięcie w sam środek przygody, gotowej na każdy zakręt, każde przełamanie asfaltu i każdą górską serpentynę, którą spotkasz na Maderze. Ta Honda to mały, zwinny adventure crosser nowej generacji z dwucylindrowym silnikiem o pojemności 471 cm3, generujący około 48 koni mechanicznych mocy i 43 Nm momentu obrotowego. Idealne proporcje do krętych dróg i stromych podejść. Zużycie paliwa na poziomie około 3,6 litra na 100 km to nie tylko liczba. To obietnica dalekich wypraw bez ciągłej wizyty na stacji. Zbiornik 17,5 litra daje realny zasięg setek kilometrów w górskich klimatach Atlantyku. 19-calowe przednie koło i solidne zawieszenie Showa sprawiają, że motocyklem możesz śmiało wjechać na mniej uczęszczane boczne asfaltowe odcinki, niczym szlak przez laury i klify. Jazda po Maderze na NX500 to esencja przygody. Wznosisz się serpentynami, czujesz posmak morskiej bryzy i dynamicznie odpowiadającą maszynę między nogami. Jej lekkość i elastyczność silnika to idealne połączenie do tras, gdzie asfalt przeplata się z zakrętami, a krajobraz zmienia się co chwilę. Od oceanicznego błękitu po górskie zbocza. Motocykl się wapuje nieźle. Myślę, że moja 750 robiłaby to tak samo. O tyle lepiej byłoby mi na swoim motocyklu, dlatego że znam go i łatwiej mi by było wejść w rytm tutaj jazdy. Poza tym no moja NC jest z automatyczną skrzynią biegów. Tutaj mam manuala. Sławku, nie zapędzaj się. Porównajmy 500 z Hondą NC 750X, szczególnie w wersji z automatyczną skrzynią DCT, Dual Clutch Transmission, czyli motocyklem, który zabiera komfort jazdy na jeszcze wyższy poziom. Silnik 745 cm z większym momentem i mocą daje więcej ciągu na trasie i pozostawia przestrzeń do szybszego przemieszczania się po autostradach lub dłuższych odcinkach drogi. Automatyczna skrzynia DCT, zmiana biegów bez sprzęgła, to jak jazda skuterem, ale z duszą dużego motocykla. Idealna, gdy chcesz się skupić na trasie, a nie na przełączaniu biegów w zakrętach górskich. Jednak NX500 ma swoje argumenty. Jest lżejsza, bardziej zwinna i bardziej przygodo nastawiona. NX500 ma nowoczesny 5-calowy ekran TFT z łącznością ze smartfonem przez aplikację Honda RoadSync. Idealny do nawigacji po malowniczych trasach, gdy jedziesz bez map w ręku, za to z muzyką i wskazówkami drogi na wyświetlaczu.
Zawieszenie z dużym skokiem tłumi nierówności, których na Maderze jest jak na lekarstwo, a ergonomiczna, wyprostowana pozycja jazdy pozwala spędzić na motocyklu cały dzień bez uczucia zmęczenia. Jeśli marzysz o podróży motocyklem, gdzie każdy zakręt jest częścią opowieści, gdzie górskie serpentyny i widoki oceanu splatają się z radością z jazdy, Honda NX500 jest jak stworzona do tego, kompaktowa, oszczędna, zwinna i pełna charakteru. A jeśli szukasz komfortu i wygody automatu, który pozwala ci skupić się na panoramie, a nie na sprzęgle, to NC750 XDCT jest egzemplarzem, który dostarczy więcej mocy i jeszcze łagodniejszych przejść między biegami. Madera. Wyspa, która wygląda jak z innego świata. Wyłania się z oceanu jako zielony grzbiet wulkanu, porośnięty lasami, tarasami upraw i wąskimi drogami wijącymi się po stromych zboczach. To tutaj, na południowym wybrzeżu, leży Funchal. Miasto, które stało się sercem tej wyspy i miejscem, gdzie mieszkają dziesiątki procent wszystkich mieszkańców archipelagu. Na koniec 2023 roku liczba mieszkańców całego regionu wyniosła około 250 000 osób. Historia tej ziemi zaczyna się w epoce wielkich odkryć. W 1419 roku portugalscy żeglarze, m.in. João Gonçalves Zarco, Tristão Vaz Teixeira i Bartolomeu Perestrello, natrafili na te wyspy i wkrótce rozpoczęto ich kolonizację. Nazwa Madeira, drewno, przypomina o gęstych lasach, które kiedyś pokrywały wyspę. Od tamtej pory wyspa była miejscem handlu, emigracji i przemian, a jej losy zawsze splatały się z morzem. Madera ma około 741 km², jest dłuższa niż szeroka, niespełna 57 km wzdłuż i około 22 km w najszerszym miejscu. Ta kompaktowa skala sprawia, że każdy zakątek wyspy jest blisko, a krajobraz zmienia się dramatycznie wraz z wznoszeniem ponad poziom morza. Najwyższe wzniesienia sięgają prawie 1900 metrów, dzięki czemu Madera oferuje widoki od oceanu aż po chmury. Sugeruje rozważność, a nie grzanie na pałę.
Niestety nie słychać cię dobrze, dlatego ja opowiem, co warto zobaczyć na Maderze. Madera kryje w sobie wiele skarbów, od barwnego Funchal z ogrodami i targiem Mercado dos Lavradores, przez wąskie lauryzylwowe lasy wpisane na listę UNESCO, po spektakularne klify Cabo Girão, jedne z najwyższych w Europie. Warto wspiąć się na Pico do Arieiro, by o świcie obserwować, jak słońce wynurza się nad morzem chmur. Tradycyjne, strzechą kryte domki w Santana, egzotyczne ogrody Monte oraz niepowtarzalna przejażdżka wiklinowymi sankami Monte Tobogan to miejsca, które na długo zostają w pamięci. Wodospad Aniołów to atrakcja, którą musi przeżyć każdy turysta motocyklista. Punkt widokowy przy latarni morskiej to najbardziej na zachód wysunięte miejsce na Maderze. Ale naprawdę, no tutaj to jest dla mnie? Ja nie wiem, no muszę pojechać do Rumunii, muszę pojechać do Przełęczy na przełęcz Stelvio. A jak poruszać się po tej skalistej wyspie? Infrastruktura jest tu małym inżynieryjnym cudem. Szosy niemal obiegają wyspę, ale by je doprowadzić przez górzysty teren, wybudowano setki tuneli. Główna sieć drogowa ma kilkaset kilometrów tras regionalnych, przy czym znacząca część prowadzi przez tunele. Źródła techniczne mówią o kilkudziesięciu kilometrach tunelów i kilkudziesięciu do ponad 100 tunelach rozrzuconych po wyspie, co czyni komunikację możliwą tam, gdzie natura wydawała się bezwzględna. To właśnie tunele i estakady pozwoliły połączyć wioski i uczynić Maderę łatwiejszą do zwiedzania. No i wreszcie dojeżdżamy do statui Chrystusa Króla nieopodal Funchal. Dron pomocnik ledwo daje radę, by utrzymać stabilne ujęcia. Sławek ze wzruszenia stracił głos, więc ja zachęcam do zostawienia komentarza i subskrypcji kanału. A jeśli pozostaniesz dłużej, to niebawem obejrzysz naszą relację z Sycylii. Być może będę głosem innego motocykla.